Polipy jelita grubego to jest dość częsta przypadłość i niestety lubią się odnawiać nawet po usunięciu polipów, jeżeli kiedyś na śluzówce już były. Dlatego warto zadbać o to, by polipy się nie pojawiały i by nie było nawrotu. Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapię. Tu rozmawiamy o naturalnych sposobach wspomagania organizmu. Jeżeli takie pytania Państwa interesują, takie tematy, to zapraszam do subskrypcji kanału. Czym w ogóle są polipy? To są takie małe uwypuklenie na śluzówce jelita. I polipy mogą być różnego rodzaju. Może być taka najpierw łagodna hiperplazja śluzówki, później się rozwija gruczolak rurkowy, następnie gruczolak kosmkowy i w końcu może się rozwinąć nowotwór złośliwy. To są wszystko stadia jednego i tego problemu. I dlatego, nie zważając, że nie każdy polip stanie się rakiem, oczywiście. Natomiast niebezpieczeństwo istnieje. Właśnie lekarze dlatego, kiedy robią badania, kolonoskopię, sprawdzają, co się dzieje na śluzówce jelita i widzą, jeżeli takiego polipa, to po prostu go usuwają. Całe szczęście, że polipy ogólnie nie rosną bardzo szybko. Jest to proces, czasami miesiące, czasami lata, ale też on bardzo mocno uzależniony na przykład od wieku. U osób starszych polipy rosną wolniej. Ogólnie komórki już rosną wolniej, cała przemiana materii człowieka już jest spowolniona. Natomiast u osób młodych polipy rosną znacznie szybciej. I sposób odżywiania się ma tu ogromne znaczenie. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzicie, ale mi się tak wydaje, że jednak osoby starsze też wolą zjeść domowe jedzenie niż gdzieś w restauracji i ogólnie tak wolą. I plus jeszcze oszczędności do tego, bo wiadomo, w restauracji zupełnie są inne koszty. Natomiast młode osoby chyba wolą jednak zjeść szybko, na mieście, kanapka, jakiś hamburger, jakieś śmieciowe jedzenie. Niestety to wpływa na śluzówkę jelit niepozytywnie na pewno i może zaburzać florę bakteryjną. Także na to trzeba zwracać uwagę szczególnie osobom, które się znajdują w tak zwanej grupie ryzyka. Co to znaczy grupa ryzyka? Taka większa skłonność do powstawania polipów. To znaczy podłoże genetyczne. Jeżeli ktoś w rodzinie miał ten problem, albo jeżeli ktoś cierpi na cukrzycę, cierpi na przewlekłe stany zapalne na śluzówce jelit. Oczywiście jak cały czas tam jest stan zapalny, to takie zmiany na śluzówce mogą się pojawiać. Albo jeżeli ktoś ma takie chroniczne zaparcia, to też jest intoksykacja. Ogólnie śluzówka jelit jest dość wrażliwa i ona nie lubi toksyn, a toksyny czasami z pożywieniem dostarczamy i niestety palacze, to też mają takie podwyższone taki stopień ryzyka, że takie problemy u nich mogą się pojawiać. Statystyki mówią, że aż 40% Amerykanów w wieku po 60 roku życia w czasie badania kolonoskopii ma stwierdzone polipy. I niestety to, co już wspomniałam, polipy bardzo lubią się odnawiać. Jeżeli ktoś miał już usunięte polipy, powinien badać się częściej ze względu na to, że po roku aż 17% osób ma nawrót, a po 2 latach aż 30% osób ma nawrót tej choroby. Dlatego będziemy dziś mówić o tym, co tu można zrobić. Może jeszcze wspomnę tylko, jakie są objawy, jak można zauważyć u siebie, że coś się zaczyna dziać. Niestety, objawów nie ma. Niestety, jednak te objawy nam trochę pomagają, wskazują, że coś się dzieje, a polipy na początkowym stadium w ogóle nie dają objawów żadnych. Człowiek nie wie. I w czasie badania to może przez przypadek właśnie wychodzić, że gdzieś tam coś się dzieje. Natomiast większe polipy, kiedy już zaczynają się rozwijać, to objawy mogą dawać jakiś dyskomfort w jelitach, mogą wywoływać zaburzenia oddawania stolca. To mogą być albo częste biegunki, albo częste zaparcia. To może być też ból, albo mogą być też krwawienia. Także na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę i to są takie sprawy, które wymagają oczywiście pilnego zdiagnozowania, co się tam w jelitach dzieje, żeby nie dopuścić do stanów poważniejszych. Jeżeli chodzi o to, co my możemy zrobić, zwykle się mówi, że trzeba usunąć przyczynę. Tylko że w polipach nie do końca ta przyczyna jest jasna. Są te czynniki, o których wspominaliśmy, które mogą spowodować. Ale taka przyczyna, dlaczego ta zmiana jest,
No, trudno określić. Najczęściej się mówi właśnie o zaburzonej florze bakteryjnej, o Helicobacter pylori, że to ma ogromne znaczenie na powstanie takich zmian na śluzówce. Także o florę bakteryjną trzeba zadbać. Jeżeli chodzi o dietę, to czego powinniśmy unikać? Najbardziej zwraca się uwagę, że nie powinniśmy spożywać produktów, które są przypalone. W czasie smażenia, w czasie pieczenia, smażenia na grillu, bo wszystko, co jest przypalone, zawiera w sobie bardzo dużo takich składników kancerogennych, które wywołują mutacje w komórkach. Także na to trzeba zwracać uwagę. Dodatkowo, jeżeli chodzi o żywienie, to bardziej tu skupiłabym się na tym, żeby nie jeść produktów przetworzonych. Jeżeli już chcemy zjeść mięso, to lepiej kawałek mięsa niż szynka lub jakaś kiełbasa ze sklepu. Zamiast jakichś gotowych, smakowych mieszanek, dodatków, takich gotowych przypraw, lepiej użyć po prostu zioła. To jest wszystko bardzo istotne. Co powinniśmy zwiększyć w diecie? Na pewno więcej pić płynów i dobrze, jeżeli ciepłą wodę, która pobudza pracę jelit. Powinno być odpowiednia ilość błonnika. Jeżeli chodzi o błonnik, w jakich produktach ile spożywać, z błonnikiem też można przesadzić. I tu też trzeba uważać, dlatego odsyłam Was do takiego nagrania, kiedy błonnik szkodzi, kiedy pomaga, żebyście Państwo wiedzieli, w jaki sposób błonnik stosować w naszym pożywieniu. Bardzo ważne dla zdrowia naszych jelit to są kapustne. Zawierają sulforafan o udowodnionym działaniu antynowotworowym. On zapobiega i powstawaniu zmian takich jak polipy, a nawet zapobiega powstawaniu nowotworów. No bo nowotwór też nie powstaje na pustym miejscu. Najpierw zaczynają się jakieś mniejsze, wydawałoby się łagodniejsze problemy, ale nieleczone mają swoje konsekwencje. Także kapustne. To może być w każdej postaci. To może być biała kapusta, to może być kalafior, brokuły. Brokuły są w ogóle dla jelit cudowne. Oczywiście bardzo ważna jest kapusta kiszona. Ogólnie wszystkie kiszonki, ale szczególną wagę zwraca się na kapustę kiszoną ze względu na to, że po pierwsze ona zawiera w sobie bakterie probiotyczne i dodatkowo jest prebiotykiem, pokarmem dla tych bakterii, która pomaga tym bakteriom przeżyć w naszych jelitach. A to, co mówiliśmy wcześniej, jeżeli jest zaburzona flora bakteryjna Helicobacter, no to jest jeden z takich bardzo mocnych czynników, które powodują powstawanie polipów. Kolejna rzecz, kapusta kiszona zawiera witaminy z grupy B, zawiera witaminę C. No, jest po prostu dla nas zbawiennym produktem. Czasami ktoś mówi, że nie może jeść kapustę kiszoną, bo ma ogromne wzdęcia. No to pijcie wtedy sok z kiszonej kapusty. Albo znajdźcie inne kiszonki, po których będziecie dobrze się czuć. Bardzo ważne, żeby w naszym pożywieniu było dużo zielonych, liściastych warzyw, bo to jest chlorofil. Chlorofil trzeba sobie dostarczać w dowolnej postaci. Dobrze, jeżeli z pokarmami. Dobrze, jeżeli te liściaste warzywa będziemy jeść. Jeżeli są takie okresy, kiedy nie ma możliwości pełnowartościowe posiłki sobie dostarczyć, to można w postaci suplementu też chlorofil spożywać. Bardzo pozytywnie na jelita, przeciwzapalnie działa sok aloesowy. Taki czysty sok z aloesu, też takie soki są dostępne obecnie na rynku i warto sobie po prostu je stosować. Warto wiedzieć, szanowni Państwo, że dla jelita, dla śluzówki, ogólnie przy wszystkich stanach zapalnych bardzo ważna jest omega-3. I to jeżeli chodzi o omega-3. No niestety z rybą albo wątrobą dorsza nie dostarczymy, bo nie myślę, żeby w takich ilościach ktoś to spożywał na co dzień. Dlatego omega-3 jednak trzeba suplementować i bardzo dobrze, jeżeli ją suplementować będziemy od 45 do 90 dni 1 gram omegi-3 dziennie. To jest istotne. Kolejna rzecz, bardzo często, kiedy w naszych komórkach brakuje wapnia, to nam zaczynają rozrastać się te komórki. Pojawia się właśnie ta hiperplazja. Przy tym nie chodzi o to, że my tego wapnia nie dostajemy, nie dostarczamy z pożywieniem. Najczęściej dostarczamy, tylko się nie wchłania w naszych jelitach. Albo jest zaburzony proces trawienia, albo brak innych składników, które pomagają, żeby nasze komórki mogły to przyswoić. Dlatego pamiętajmy, witamina D3, K2, MK7, bardzo ważna. Witamina A też jest wskazana jako wspomaganie we wszystkich problemach układu pokarmowego.
Jeżeli ktoś ma stwierdzone zaburzenie flory bakteryjnej, pamiętajcie, żeby włączyć probiotyki do swojego pożywienia jako suplement diety. Natomiast pamiętajmy też o ruchu. Żeby wspomóc jelita, szczególnie jak ktoś ma zaparcie, ruch jest po prostu konieczny. I jeszcze jedna rzecz, która też jest bardzo istotna, to jest kurkuma. Niektóre osoby stosują kurkuminę z piperyną w postaci tabletek. No akurat ten produkt można sobie dostarczyć bez suplementu, tylko w postaci zwykłej przyprawy. Dodawać tą przyprawę wszędzie, wiadomo, łączymy z pieprzem, albo po prostu robimy sobie pastę. Złotą pastę, kurkuma, pieprz, inne składniki. Ja mam nagrany filmik na kanale, jak zrobić taką pastę i można ją dodawać do wody, do mleka roślinnego, do kefiru, do kawy, jeżeli ktoś pije. No, w różnych postaciach można dostarczyć to do organizmu i rzeczywiście kurkumina zawarta w kurkumie ma mocne działanie przeciwzapalne i też zapobiega powstawaniu polipów na śluzówce. Także to są takie proste wskazówki, ale jeszcze bardzo ważne są zioła. Z jednej strony o działaniu przeciwzapalnym, o działaniu przeciwnowotworowym, ale też te, które stymulują pracę naszego układu immunologicznego. Należą do nich tarczyca bajkalska, dziurawiec, żeńszeń, grzyby rejsi. Wiele jest innych ziół, ale przynajmniej te, które wymieniłam, dobrze jest, jeżeli na zmianę 21 dni stosować jedno zioło, później drugie, trzecie i tak dalej, wspomagając swój organizm. Jeżeli chodzi jeszcze o dietę, to może takie kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, bo to jest naprawdę bardzo proste, coś tam trochę uzupełnić i odżywiać się prawidłowo. Na przykład gorczyca. Ziarna gorczycy zapobiegają powstawaniu polipów, powstawaniu zmian, powstawaniu stanów zapalnych ze względu na to, że ogólnie poprawiają procesy trawienne, wspomagają produkcję żółci, a żółć odpowiada też za tą taką barierę ochronną dla naszego organizmu. Jak mamy zastój żółci, no to wtedy mamy też zaburzoną florę bakteryjną i zaburzony cały proces trawienia. Dlatego gorczycę można w każdej postaci, albo jako ziarna, taką przyprawę dodawać do różnych potraw, albo w postaci musztardy. No najlepiej takiej domowej, żeby tam nie było żadnych konserwantów, samemu można to zrobić. Może być też olej gorczycowy. Ostatnio o oleju gorczycowym mówiłam, zwróćcie uwagę na ten filmik. I właśnie przy problemach z układem pokarmowym jak najbardziej jest wskazany. Kolejna rzecz to jest rzodkiew. Rzodkiew biała i rzodkiew czarna, albo rzepa czarna. No, jest niesamowite warzywo, które ja nagrywając film, pamiętacie, mówiłam o soku z rzepy, bardziej w kierunku oczyszczania stawów. Ale wspominałam tam, że dla jelit jest bardzo ważna. Właśnie jest zbawienna w tym przypadku i można stosować jako surówka pyszna, a można po prostu też robić taki sok i zrobić sobie kurację sokiem, jeżeli taka potrzeba pojawia się. Tym bardziej, że to jest bardzo proste do zrobienia, bardzo tanie do zrobienia. Wtedy nie trzeba nawet żadnych suplementów, tylko dodatkowo pożywieniem można wspomóc się. I tu Wam wypiszę jeszcze kilka takich warzyw, które warto zwrócić uwagę. Odpiszcie sobie, zapamiętajcie, wprowadźcie to do diety, żeby tego było jak najwięcej w Waszym pożywieniu i żeby po prostu nie występowały tak poważne dolegliwości jak polipy. Mam nadzieję, że filmik był dla Państwa użyteczny. Czekam na Wasze komentarze i życzę Państwu dużo zdrowia. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.